Dzisiaj będę robił szafkę kuchenną, niedużą, o wymiarach 60 na 120. Prąty będą drewniane, już nawet taką dechę jodłową sobie przygotowałem na nie. Korpus z płyty wiórowej. Szafka będzie przeznaczona dla Dorendy i Maćka z kanału Tam Gdzie Nogi Poniosą. Jak ktoś lubi podróże, szczególnie podróże rowerowe, to warto tam wpaść. Ja zacznę teraz od rozkroju tej dechy i zapraszam na film. Teraz wyrównam te klocki nieco na strugarce, zbiorę tutaj odrobinę, tak po pół milimetra, tak żeby tutaj też kąty zachować. Na koniec przetnę je w pionie, żeby uzyskać po dwie deseczki o standardowym wymiarze 18,5 mm, z którego będę mógł już robić ramiaki. Po przecięciu na pół i przestruganiu na 18 mm uzyskałem porcję takich całkiem fajnych desek. Mają one bardzo ciekawe usłojenie. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że będzie takie jakieś przebarwienia, bo z wierzchu na tej desce nie było widać. Także myślę, że super będzie pasować tutaj do tego projektu. Pozostaje mi jeszcze przefrezowanie wzdłuż rowków na płyciny, takich 8 na 8 mm. No ale tym się zajmę jutro, bo dzisiaj już jest 21 i się stąd zbieram. Teraz przeszlifuję nieco Rotexem te płyciny, bo później będzie to znacznie trudniej zrobić. Teraz mam łatwy dostęp tu do krawędzi, także będzie chwila szlifowania i później będę mógł to wszystko pokleić.
skoro te płyciny mam już przeszlifowane, można się wziąć za sklejenie pierwszych drzwiczek. Użyję do tego kleju Titebond. Jakoś dobrze się mi z nim pracuje. Także za chwilę będzie tutaj się kleić. Ze 4 godziny trzeba będzie poczekać. I na wieczór jeszcze może drugie drzwiczki uda mi się tutaj umieścić. Moja pilarka niestety nie ma podcinaka, dlatego aby zminimalizować tutaj wyszczerbienia, założyłem tarczę 72 zęby. Obniżyłem ją na minimalnie, ile tylko się da, żeby kąt natarcia tutaj zęba był w miarę po długości płyty. No i liczę, że te wyszczerbienia, które tu powstaną, będą na tyle małe, że do zastosowania jako korpus szafki kuchennej będzie się to wszystko nadawać. Oklejanie obrzeży żelazkiem to nie jest moja ulubiona czynność, ale trzeba jakąś tą płytę wiórową tutaj zabezpieczyć. Żelazko mam ustawione na 2 kropki, 2 i troszeczkę. Grzeję to bez żadnego tutaj papieru czy przekładki, ale do tego trzeba mieć żelazko z dość czystą stopą, żeby się po prostu to obrzeże nie brudziło. Do obcinania używam zwykłego noża od Struga, ze starego Struga. Są do kupienia takie specjalne nożyki do obcinania właśnie obrzeży, ale wiele osób mi odradzało
że one nie działają poprawnie, także pozostałem przy właśnie ostrzu ze struga. No i jakoś to idzie w miarę dobrze. Słuchajcie, teraz przefrezuję dookoła tu krawędzie promieniem 2 mm. Tak, to jest nowa zabawka. Taka frezarka właśnie akumulatorowa. Potem będą dziurki na zawiasy i będzie można przeczyścić już te drzwiczki i będą gotowe w zasadzie. Bardzo fajne poręczne narzędzie ta frezarka, na akumulator, więc nie ma żadnych kabli plączących się, do frezowania krawędzi po prostu idealna. Frez mam tu założony 2 mm promienia, także ten zbiór jest tutaj minimalny. No i fajnie, jestem zadowolony. Malowanie zawsze u mnie wywołuje pewien stresik, bo wyjątkowo łatwo jest zepsuć całą robotę, którą dotychczas zrobiłem. Może powstać jakiś zaciek, albo jakiś włos z pędzla spadnie, albo jakieś inne niedomalowanie i już będzie duży problem, aby to naprawić. Niestety nie mam warunków do malowania natryskowego, więc wszystko tutaj musi odbywać się w warsztacie, a to oznacza wyłączenie na cały ten proces, zwykle długi, no po to przede wszystkim, żeby się nie kurzyło, a i tak oczywiście nie da się pozbyć wszystkich paprochów. Choćbym nie wiem, jakby sprzątał tutaj warsztat, nakroplił wody, to i tak zawsze na świeży lakier coś spadnie. Te drzwi pomalowałem najpierw gruntem Herzlack, a później lakierem Herzlack Super Strong Półmat, choć dla mnie on jest za bardzo błyszczący jak na półmat. I na trzykrotne pomalowanie tych drzwiczek zeszło jakieś 300 ml lakieru. Szafka kuchenna zrobiona. Wszystko ładnie tutaj równo wyszło, ładnie się spasowało. Te szczeliny między drzwiami też są w odpowiedniej szerokości. W środku półeczka. Ta deska jodłowa, z której zrobione są drzwi, ma bardzo fajne te maziaje, bardzo ciekawie to wygląda. W zasadzie teraz wystarczyłoby przykręcić jakieś uchwyty i można by ją już powiesić, ale w związku z tym, że ma jeszcze do przejechania jakieś 300 km, to ja jej w ogóle nie skręcałem na żadne konfirmanty, tylko jest złożona na kołki, a teraz muszę ją po prostu
rozebrać i zapakować jakoś, no bo tak łatwiejszy po prostu będzie transport. Mam nadzieję, że się będzie podobała i że będzie dobrze służyła nowym właścicielom.